Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Zanim zaczniecie nam gratulować w komentarzach, przeprowadziliśmy się, ale nie wyprowadziliśmy się za dziś. Dziękuję wszystkim tym, którzy trzymali za nas kciuki, no ale niestety dostaliśmy wyniki i znowu nam się nie udało. I nie ukrywam, że tym razem naprawdę ciężko nam było i w to uwierzyć i się z tego pozbierać, bo zabrakła nam tak śmieszna ilość punktów, że to jest nie do uwierzenia. Byliśmy pewni tak na 90%, że w tym roku już pojedziemy, a znowu się nie udało i zabrakło tak mało. Ale no z drugiej strony, wiecie, no próbujemy szukać jakichś plusów w tej sytuacji. Patrząc na te wyniki, przynajmniej wiemy, że teraz już naprawdę to będzie nasz ostatni rok tutaj, bo no nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby za rok się nie udało. To dosłownie kilka punktów. Także no cóż, no stwierdziliśmy, że nie ma co rozpaczać nad tym rozlanym mlekiem i trzeba po prostu wycisnąć z tego ostatniego roku tutaj tyle, ile się da. No i stąd też właśnie decyzja o przeprowadzce. Zmieniliśmy mieszkanie, właściwie zmieniliśmy osiedle, po to właśnie, żeby ten ostatni rok tutaj był łatwiejszy i żebyśmy mogli mieć na wyciągnięcie ręki to, co Erciś ma tutaj do zaoferowania najlepszego. Także no dzisiaj powiem Wam o tym, dokąd się przeprowadziliśmy i dlaczego. Pokażę Wam, jak wygląda teraz to mieszkanie. Ale też odpowiem Wam na kilka pytań, które się pojawiły w komentarzach pod tamtym filmem o trudnościach służby wschodniej. Przy okazji też chciałabym Was przeprosić za tak długą przerwę na kanale, ale jak już podjęliśmy tę decyzję o przeprowadzce, to trochę czasu nam zajęło, zanim znaleźliśmy w ogóle mieszkanie. Potem trzeba było wszystko spakować, zorganizować przewóz tych rzeczy, mebli, potem wszystko znowu rozpakować, no i też czekaliśmy, aż podłączą nam tutaj w mieszkaniu internet. I też nie ukrywam, że wszystko jest robione w takim szalonym tempie, bo mamy kupione bilety, jutro mamy samolot. Więc naprawdę na ostatnią chwilę ze wszystkim zdążyliśmy i dzisiaj już muszę pakować walizkę i jutro lecimy. Także szalony to jest dla mnie czas. Mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobię. Ale nie o tym. Mieszkanie. W Ercisz są tak naprawdę 3 opcje mieszkaniowe i każda z nich ma swoje plusy i minusy. Można w Ercisz zamieszkać na górnym osiedlu, na dolnym osiedlu albo w centrum miasta. Górne osiedle jest najtańsze, więc jeżeli ktoś podczas tej służby wschodniej chce sobie zaoszczędzić, no to jest najlepsza opcja. Są tam też bardzo ładne widoki, no bo jak sama nazwa wskazuje, górne osiedle jest położone na wzgórzu i jest też to osiedle bezpieczne, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, bo jest to osiedle typu Toki, budowane przez rząd i no nie są te bloki jakieś piękne i ładnie wykończone, ale no mają te zabezpieczenia. No ale na tym właściwie plusy się kończą, bo no mimo tego, że to osiedle jest bardzo duże, bo już ma prawie 300 bloków, to jest taka noclegownia, bo poza blokami za bardzo tam nic innego nie ma. I wszędzie jest stamtąd daleko, 7 km do centrum miasta, 3 km nad brzeg jeziora i trzeba tak naprawdę dojechać wszędzie samochodem albo autobusem, bo pieszo ciężko. Z tego górnego osiedla prowadzi taka kręta, bardzo stroma droga, więc no zejść to jeszcze się da, ale wrócić z powrotem pieszo ciężko.
Jeżeli chodzi o centrum miasta, to tam mieszkania są zdecydowanie droższe. Wynajmy kosztują 2 razy więcej niż na Górnym Osiedlu. No ale można znaleźć bardzo ładne mieszkania, no bo wybudowało się bardzo dużo takich nowych bloków, już ładnie, nowocześnie wykończone są te mieszkania. No i wszystko jest pod ręką, ale jest tłoczno, jest głośno, korki, dużo ludzi, no i daleko nad jezioro. Dolne osiedle z kolei jest położone już całkiem nad brzegiem jeziora. Znowu to są bloki typu Toki, więc też niepiękne, ale bezpieczne. I tutaj ceny, podobnie jak w centrum miasta, 2 razy drożej niż na Górnym Osiedlu. No ale można korzystać z tej promenady i poza blokami tutaj na Dolnym Osiedlu też są wszystkie inne usługi, które są na co dzień potrzebne. Są tutaj sieciowe markety, tak jak w Polsce macie tam Biedrę, Lidla, to my tu mamy Migros, Bima 101, to wszystko na Dolnym Osiedlu jest. Jest też taki budynek z wszystkimi usługami typu fryzjer, piekarnia, notariusz, monopolowy, warzywniak, jest bazar i jest też hotel, w którym jest siłownia. Otworzyli nawet w nim ostatnio klub nocny i przy promenadzie są restauracje, kawiarnie. I też bardzo dobre jest tutaj połączenie autobusem miejskim do miasta. No i właśnie, tu już się pewnie domyślacie, przenieśliśmy się na Dolne Osiedle. Właśnie po to, żeby łatwiej się tutaj na co dzień funkcjonowało, no i żeby było można korzystać sobie z tej promenady. Teraz tutaj z mieszkania tą promenadę widzę z okna, mam do niej dosłownie 200 metrów może, także jak będę miała ochotę, to codziennie będę mogła sobie nad tym jeziorem spacerować. I co, no po prostu pokażę Wam teraz, jak wygląda to mieszkanie. No dużo się nie zmieniło, bo znowu to jest blok typu Toki, jest taki sam układ mieszkania, taka sama wielkość, znowu to jest około 120 metrów, 4 pokoje. Tak jest tutaj standard na tym osiedlu. No i znowu mamy te same meble, kilka tylko rzeczy mamy od właściciela mieszkania. No ale Wam pokażę i też może jakbyście chcieli sobie porównać z tamtym poprzednim mieszkaniem, to Wam podlinkuję filmik z tamtego mieszkania. A teraz już Wam pokażę, jak to w tej chwili u nas wygląda na nowych Włościach. Tutaj mamy wejście, taką szafkę na buty, dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy. I tak wygląda reszta korytarza. I tutaj kuchnia. Trochę mamy inny stół, trochę inny blat. I to, co właśnie mamy od właściciela mieszkania, to zmywarka. I też w końcu normalna kuchenka z normalnym piekarnikiem. Tutaj okno balkonowe, wyjście na balkon. No i znowu piec gazowy. I tak właśnie się kuchnia prezentuje. I teraz tutaj dalej. Tutaj mamy toaletę kucaną, w której trzymamy różne przybory do sprzątania. Tutaj salon, który wygląda zupełnie tak jak w poprzednim mieszkaniu. Tutaj lustro, telewizor nasz fikus, który już bardzo mocno urósł i dodaliśmy mu taką podpórkę, bo już się całkiem nam przechylał. No i tutaj to tak wygląda. Regał na książki, kanapa. Pokażę Wam tutaj widok z okna. Może odsłonię. Jeszcze Wam tutaj dokładniej pokażę. Zobaczcie. Tutaj właśnie jest promenada. Tam widać latarnię. I tam, gdzie ta latarnia, tam się właśnie zaczyna promenada. A tutaj ten budynek z boku to jest hotel, w którym jest właśnie siłownia, na którą Nuri chodzi i też jeden z sieciowych marketów. Także bardzo bliziutko tutaj mamy. No i też dużo więcej zieleni, jak się popatrzy z okna. Ok. I idziemy dalej. Teraz mamy łazienkę.
tutaj w taki sposób umywalka, pralka. Tutaj mamy też takie półeczki, ręczniki i tutaj taka szafka, standardowa toaleta i tutaj mamy prysznic. Tutaj pokój biurowy, też wygląda tak samo jak w poprzednim mieszkaniu. Tutaj w taki sposób biurko, a tutaj kanapa i dodatkowa szafa na ubrania. I teraz sypialnia. W sypialni trochę inaczej mamy poustawiane meble. Mamy teraz tutaj komodę i szafę i dodatkowo taką lampę, a w tą stronę łóżko i jeszcze dodatkowo stolik nocny. I zostaje ostatnie pomieszczenie. Graciarnio, suszarnio, pralnia nie, pralki tu nie ma, ale mamy suszarkę na pranie rozstawioną, żeby było wygodnie. Tutaj deska do prasowania. Tutaj rzeczy, które przydałoby się trzymać w piwnicy, ale nie mamy takiej indywidualnej skrytki w piwnicy, więc trzymamy to tutaj, na przykład Nuriego opony zimowe i jakieś tutaj kartony, odkurzacz, szewaliski. I tutaj właśnie mamy też taki regał, gdzie są powieszone kurtki zimowe, bo wszystkie kurtki naraz nam się w korytarzu nie mieszczą, więc będziemy to sezonowo wymieniać. I tutaj jeszcze nasze siłowniowe rzeczy. To już jest ostatnie pomieszczenie. A jeszcze coś Wam w kuchni pokażę. To się bardzo przydaje na Dolnym Osiedlu, skoro jesteśmy tak blisko jeziora, bo no tutaj latają takie meszki i trochę komarów, więc to się przydaje. Moskitiera. I w drzwiach balkonowych i we wszystkich oknach w całym mieszkaniu są wbudowane moskitiery na takiej ramie. Także super. I tutaj wyjście na balkon. I taki mamy widok z balkonu. I teraz jeszcze odpowiem na te kilka pytań, o których wspomniałam. W jednym z ostatnich filmów opowiadałam o tym, jak wygląda cały ten system ze służbą wschodnią, jakie są trudności z tym związane, dlaczego chcemy się już stąd wyprowadzić. I pojawiło się tam kilka pytań od nowych osób, które się dopiero pojawiły na kanale. Przy okazji też serdecznie Was wszystkich witam. Więc po kolei. Pytaliście na przykład o to, dlaczego nie decydujemy się po prostu wybrać jakiekolwiek inne miasto na zachodzie Turcji, tam się przeprowadzić i tam poczekać na przeniesienie w ten region, który najbardziej chcemy. A to dlatego, że szkoły na zachodzie Turcji dają 4 razy mniej punktów rocznie niż tutaj. Dlatego jakbyśmy przenieśli się gdzieś na zachód, to później dużo trudniej byłoby nam się przenieść do tego regionu docelowego. Dużo dłużej by nam to zajęło. Dlatego tego nie robimy, po prostu czekamy tutaj, bo stąd będzie to możliwe szybciej. Następna rzecz, dlaczego w ogóle tkwimy w tym systemie? Dlaczego Nuri po prostu z tej pracy nie zrezygnuje i nie będzie pracował na przykład w prywatnej szkole językowej czy w jakiejś innej prywatnej firmie? Słuchajcie, w Turcji realia są trochę inne niż w Polsce. Praca w budżetówce jest dużo bardziej opłacalna pod wieloma względami. No nie oszukujmy się, gdyby to się ludziom nie opłacało w jakiś sposób, to nikt by się na takie życie nie zdecydował. Nie tylko my na to się zdecydowaliśmy, jest cała masa też innych nauczycieli i innych też pracowników budżetówki, których również ta służba wschodnia obowiązuje. Słuchajcie, przede wszystkim praca nauczyciela w państwowej szkole jest dobrze płatna. To znaczy nie chodzi o to, że się zarabia jakieś kokosy, nie jesteśmy bogaczami, tylko po prostu zarabia się dobrze w stosunku do ilości godzin. Nuri pracuje bardzo mało. Etat nauczyciela w państwowej szkole to jest 15 godzin tygodniowo. I wszystkie godziny ponad to, które by robił, liczą się jako dodatkowa wypłata. Nuri w zeszłym roku szkolnym pracował tylko 4 dni w tygodniu.
i miał wolne wszystkie soboty, niedziele i poniedziałki, 3-dniowy weekend. Do tego wolne wszystkie święta, ferie jesienne, zimowe, wiosenne i całe lato. Przy bardzo małym nakładzie pracy, to znaczy przy małej ilości godzin, są zarobki na tyle, że nie musimy się po prostu o te nasze finanse martwić. Żyjemy sobie po prostu spokojnie. I dzięki takiemu systemowi możemy spędzać ze sobą bardzo dużo czasu, mamy bardzo dużo wolnego czasu i też możemy spędzać całe lato w Polsce, jeśli tylko będziemy mieli na to ochotę i co roku to robimy. Teraz też to zrobimy, mamy już kupione bilety. Dodatkowa rzecz, ta praca jest pracą pewną. Ze szkoły nikt Nuriego nie wyrzuci, chyba że popełniłby jakieś naprawdę duże przestępstwo. Następna rzecz, będzie dużo wyższa emerytura niż po pracy gdzieś w prywatnej firmie. Wszystko jest płacone na czas, wszystkie składki też, co w prywatnych firmach nie jest takie oczywiste. Często trzeba o wypłaty i składki jednak gdzieś tam walczyć, bo nie wszystko jest na czas płacone. Dodatkowa sprawa, możemy korzystać na przykład z różnych takich tańszych noclegów czy tańszych restauracji specjalnie przeznaczonych właśnie dla pracowników budżetowych. Dodatkowo już za kilka lat Nuri będzie mógł się ubiegać o zielony paszport. Taki paszport dyplomatyczny, to znaczy nie będzie musiał już więcej ubiegać się o wizę do Polski czy dokądkolwiek, będzie mógł podróżować sobie bezwizowo. Co w naszym przypadku jest bardzo ważne, bo sami wiecie, jak ciężko cały ten proces wizowy się przechodzi. Zrobiłam przecież Wam o tym vloga jakiś czas temu. Ta służba wschodnia to jest naprawdę bardzo duży minus, to jest wysoka cena tego wszystkiego, ale myślimy, że warto, bo myślimy też po prostu o naszej przyszłości. Nie będziemy tutaj wiecznie. Jak już wreszcie uda nam się przeprowadzić, to nie będzie już żadnych minusów tej pracy, po prostu. Więc no tak jak i wszyscy inni pracownicy budżetowi, zdecydowaliśmy się na to. Jest to trudne, będzie nam naprawdę już bardzo ciężko w tym ostatnim roku, bo no im dłużej, tym trudniej, ale nie wycofamy się teraz z tego, bo no jeżeli mielibyśmy robić coś innego, no to mogliśmy to robić od razu. 8 lat tutaj byliśmy, 8 lat na to poświęciliśmy i teraz na ostatnim odcinku tej drogi myślę, że nie ma sensu się wycofywać. Ja bym sobie tego nigdy nie wybaczyła. Zawsze bym miała w głowie, że mogliśmy jeszcze chwilę poczekać i by się udało. Więc no, nie zrezygnujemy z tego, na pewno nie teraz. Jeszcze było pytanie, to może po prostu przeprowadzicie do Polski. I słuchajcie, no jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia, no to znowu to jest podobnie jak tutaj w prywatnych firmach. Też, żebyśmy mogli żyć na takim poziomie, na jakim żyjemy tutaj, musielibyśmy pracować dużo więcej w Polsce. Dla mnie prowadzenie tego kanału w ogóle by nie miało w Polsce racji bytu. No i też jakbyśmy się do Polski przeprowadzili, to Nuri nie mógłby podjąć pracy tak od razu, no bo musiałby czekać na kartę pobytu, pozwolenie na pracę i wiem, że ten proces teraz zajmuje nawet do roku czasu. Więc no, to wszystko nie takie proste. No i też wiecie, w Polsce jakbyśmy pracowali gdzieś na przykład nie wiem, w jakiejś korporacji i mielibyśmy tylko tam 21 dni urlopu, czy ile tam przysługuje i trzeba by było ten urlop podzielić na odwiedzanie moich bliskich, Nuriego bliskich, jeszcze jakieś nasze wakacje, to jest dużo mniej czasu wtedy. No nie, takiej opcji w ogóle nie bierzemy pod uwagę na razie. A no jeszcze też pojawiały się takie komentarze, że no co, tylko Nuri, jego punkty się liczą, a Ty nie masz nic do powiedzenia. Nie, słuchajcie, to jest nasza wspólna decyzja i w momencie jak Nuri podjął dopiero tą pracę, w pierwszych miesiącach pracy tutaj, napisał wypowiedzenie i to wypowiedzenie ma do tej pory na komputerze i co roku, zanim zaczniemy kolejny rok szkolny, pyta mnie o to, czy jestem pewna, że chcę to dalej robić. Bo jeżeli bym powiedziała, że nie dam rady, to Nuri po prostu złożyłby wypowiedzenie. Bo on wie, że to jest dla mnie trudne, dlatego że dla niego też to jest trudne. I razem podejmujemy te decyzje. Także no właściwie to wszystko zależy ode mnie. A ja, tak jak powiedziałam, nie chcę z tego zrezygnować, na pewno nie teraz. Będziemy walczyć do końca. Myślę, że teraz to już będzie ostatni rok i no jeżeli będziecie mieli ochotę, to będziecie nam w tym towarzyszyć i mi będzie bardzo miło. I też jak o tym myślę, o Was,
o całej tej społeczności, którą tutaj zebrałam, to też jestem z tego bardzo dumna i wiecie, też były takie komentarze, że zmarnowaliśmy najlepsze lata naszego życia. Ja tak nie uważam. Oczywiście wiadomo, że chciałoby się od razu zamieszkać tam, gdzie chcemy najbardziej, ale też mieszkanie tutaj przez tyle lat, te lata nie uważam za zmarnowane. Zobaczyliśmy tyle ciekawych miejsc, wiecie, ten region jest trudny do mieszkania na co dzień, ale do zwiedzania bardzo jest ciekawy i mogliśmy to wszystko zobaczyć. A Wy razem z nami, nowe osoby na kanale, jeżeli nie widzieliście, macie trochę vlogów do nadrobienia, wrzucę Wam playlistę z takimi najciekawszymi miejscami. I na pewno w przyszłym roku też coś do tej playlisty dojdzie, bo jeszcze jest trochę miejsc do zobaczenia tutaj. Gdybyśmy tutaj nie zamieszkali, pewnie w ten region Turcji byśmy nigdy nie przyjechali. No i też ja przez ten czas nauczyłam się tureckiego, wyrobiłam tureckie obywatelstwo i założyłam ten kanał. Słuchajcie, to właśnie będąc tutaj, na tym wschodzie Turcji, zbudowałam cały ten kanał i zjednoczyłam Was wszystkich tutaj. I jestem z tego bardzo dumna i bardzo się cieszę. Teraz jest to i moja pasja, i moje zajęcie, mój zarobek. To jest teraz już normalna praca, z której ma się zarobki, płaci się podatki, składki, wszystko. I jest to praca dla mnie też bardzo wygodna, bo mogę pracować z każdego miejsca, mogę pracować tyle, ile sama zadecyduję i robić na tym kanale to, co sama zadecyduję. Także tak naprawdę założyłam ten kanał tutaj dlatego, że nie miałam tutaj innego zajęcia. Nie wiedziałam, że to się wszystko tak rozwinie, tak ułoży. Ułożyło się i świetnie, ale gdybyśmy na przykład na początku zamieszkali w Polsce albo gdybyśmy od razu zamieszkali w tym regionie, w którym chcemy i poszłabym do jakiejś innej pracy, to tego kanału by nie było. Także myślę, że to jest duży plus tego wszystkiego. Tak, także to chyba te pytania, na które chciałam odpowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś i znałabym na nie odpowiedź, no to możecie jeszcze pytać w komentarzach. Oczywiście wiadomo, możecie się z nami nie zgadzać z tą naszą decyzją. Może Wy na naszym miejscu podjęlibyście inną decyzję, ale my, rozważając wszystkie dostępne opcje, nadal uważamy, że ta opcja jest dla nas najlepsza i będziemy dalej w tym trwać. Jeszcze 1 rok. Dobrze, to co? Może wyjdziemy tutaj teraz kawałek, Wam pokażę osiedle i co tutaj mam w pobliżu mojego bloku. Takie mamy wyjście z klatki schodowej. No jedzie akurat autobus miejski. Tutaj nawet mamy róże. I zobaczcie, autobus miejski się tutaj zatrzymuje. Bardzo blisko mam na przystanek. I zobaczcie, tutaj jest minaret z meczetu. Obok tego meczetu jest cały budynek taki wielobranżowy. Zaraz tam podejdziemy. Piękna tutaj róża i w ogóle bardzo zielony ogród. I to wejście tutaj. Dobrze, to idziemy. Tutaj nadal jesteśmy przy naszym bloku. I tutaj mamy między blokami zejście na promenadę. Zobaczcie, tutaj jest ten przystanek, który przed chwilą Wam pokazywałam. A tutaj jest budynek bazaru. Bazar jest tutaj zawsze w niedzielę. Idziemy kawałek tam dalej. I tutaj mamy cały czas tą wiatę bazarową, a dosłownie po drugiej stronie ulicy tutaj jest ten budynek wielobranżowy, zaraz tam podejdziemy, ale zobaczcie tutaj. Tu jest właśnie górne osiedle, na którym wcześniej mieszkaliśmy. Na tym wzgórzu i to nie tutaj w tych pierwszych blokach z przodu, tylko w głąb osiedla. No, był stamtąd kawałeczek nad jezioro. I zobaczcie, tutaj właśnie jest ta hala bazarowa, a tu jest ten budynek wielobranżowy. Tutaj mamy Migrosa, Bima, to są sieciowe markety. A tutaj też różne inne usługi. Co tu mamy? Warzywniak, apteka, sklep monopolowy, fryzjer, jakaś knajpa. A z drugiej strony tego budynku jeszcze jest piekarnia. Także tak to wygląda.
Dobra, to zejdziemy jeszcze kawałek nad jezioro. Teraz zobaczcie, tu jest alejka, w której my mieszkamy. To jest ten hotel, który widzimy z okna i w nim jest właśnie siłownia i market A101. A tutaj już jest zejście na promenadę, dosłownie tu, za tymi drzewami. Ale jakie piękne kwiaty tu mają. Wow. I jesteśmy na wejściu na promenadę. Tutaj jest właśnie ta latarnia, którą widzę z okna. Taka mała marina. I nasze piękne jezioro. No dobrze, kochani, teraz już tutaj będę kończyć tego vloga. Muszę wracać do domu i zabrać się do pracy, bo muszę zmontować ten film i spakować walizkę. Jutro samolot, także następne vlogi to już będą vlogi wakacyjne. Dzięki, że jesteście tu z nami. Do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję już niedługo. Görüşürüz.